dobry w Rydze. Budzimy się w centrum miasta. Niedaleko opodal dworca głównego. Wygląda jak godzina 6 rano w Polsce, a to jest już prawie 8:30. Także jest ciemno. Majori, myślałam Majorka. Majori. A tutaj właśnie jest największe uzdrowisko dla dygnitarzy z ETSRR dawnego. Jurmała. No idziemy na miasto. Tutaj jeszcze właśnie zobaczymy te domki drewniane. Najdroższe w Zatoce. Bo przeglądałam zdjęcia w internecie i są takie właśnie dla dygnitarzy najdroższe domy drewniane. Nie byłam jeszcze na Krymie, bo chciałam na Krym, ale się nie udało. Nie było lotów z Polski za bardzo. Trzeba było do Moskwy lecieć i z Moskwy dopiero. To mi się przypomniało, że Krym, Odessa, tam gdzie byłam, zaraz ta największa plaża w Odessie i tutaj, i ta Jurmała, to są 3 takie miejsca dla dygnitarzy i polityków. Właśnie, jeszcze chciałabym na Krym, bo w Odessie to byłam. A i jeszcze chyba też Batumi, tam gdzie byłam. O, Batumi też. Też to było dla dygnitarzy ZSRR dawnego. Tak, to wiem, to byłam na tych plażach znanych. No i tutaj jeszcze też kolejna. Ta Jurmała i Krym. Rezydencje. Jurmała. Ładne są domy i drewniane. O, tam jest chyba ten drewniany, co widziałam w internecie. No, tak mi się wydaje. Tutaj są w ogóle te różne spa, że to takie są tereny uzdrowiskowe tutaj. Jak u nas Sopot? Tak. O, jest taki drewniany. Tak, to chyba to. Typowe dla północnych krajów domki drewniane. No i duże hotele, spa i woda mineralna, też źródła mineralne też tutaj są. To tak jak u nas taki kurort na Helu, coś takiego. W Zatoce Ryskiej, tak jak w Zatoce Helskiej, o mniej więcej. Tak. Śnieg, dużo śniegu jest. Podobają mi się te nazwy takie. Bałtyk. O, i pałacyki się zaczynają. Dygnitarzy, tak.
Proszę bardzo, jaki piękny żółw. Jedyna atrakcja. Nie, jeszcze te domki. Ładnie. Plaża dla dygnitarzy byłego ZSRR. Breżniew tutaj przyjeżdżał. Chruszczow. I ja tu przyjechałam. Idę sobie zrobić jeszcze takie zdjęcie na plaży. Jestem w nadbałtyckim kurorcie na Łotwie. Tutaj bardzo dawno temu politycy ZSRR dawnego w takich domkach sobie mieszkali, drewnianych. A, no tak, bo tu jest ten jarmark. Pod tym domem. Jarmark? No, pod tym właśnie domem. Tu są winka takie łotewskie. Tak? O, to dla nas wszystko. Dokładnie, catering. Chuda jestem, albo nie wiem, przy tym lustrze. Jaka? Chuda, taka. Fajna taka kawiarenka. A może cynamon jest, czy nie? Nie ma. Taka kawiarenka, cukiernia na deptaku Jurmała. Pijemy kawkę sobie w Zatoce Ryskiej. I tak ładnie nastrojowo. Lustro fajne. Zimno, bardzo zimno. Minus 20 przynajmniej. Ale zmarzłam. Której? Taka fajna poczekalnia. O, pociąg pojechał. Jestem nad Zatoką Ryską, stacja Majori, Jurmała i jadę do Rygi. Co? Tak, słyszałam, że pani jest gorąco na plaży. Tak, właśnie Minus wracam 30. z plaży. Opalała się pani? Tak. Morsowałam. Nie polecam w takim mrozie przyjeżdżać na Łotwę. Nie no, ale też są zalety. Zalety są, na pewno. Można poczuć ten klimat, taki naprawdę prawdziwy, nie? O kurde, jak zimno. Powiem, że tak w Polsce nie ma chyba. No. W górach. Mhm. Tak. Fajny przystaneczek taki. Tutaj szyby nie były myte od tysiącleci. Duże tory, co? Nie mogę aż z tej nazwy śmiesznej. Co pan napisał? Jaką? Bydlaki na torach.
O, jedzie, widzę właśnie. Widzę światło, ale nic więcej. Także naprawdę takie łotewskie miejsca, nie no, na pewno ciekawe, na pewno ciekawe. Z każdej strony, a to tu między jeziorem a zatoką jesteśmy. Patrz, ale jest punktualny pociąg. Tak. Nie to co u nas się Nie. spóźniają godzinę czasu. Tak, godzinę się spóźnienia. No. To co, wsiadamy w pierwszej klasie, w drugiej, w trzeciej, w czwartej, w której? W pierwszej. W pierwszej. Ja siadam do czwartej klasy. Ciekawe jest, czy jest 13 wagon. Musi być. Przejażdżka z Zatoki Ryskiej do Rygi. O! ERO ER27. Nie, to tej. Tak? Można we dwie wsiadamy w drzwiach. We dwie, ale fajnie. Komfortowo. Nie, ja szłam albo za tobą, albo ty za mną. A tutaj sobie wchodzimy we dwie. Ja chcę na te zielone. Przechodzimy przez łódź podwodną. Zapraszam. Idziemy dalej, ale powiem, że ciepło jest, co? Cieplutko. Idziemy dalej. Widzę, że pan też jest wybredny, tak? Nie tylko my. Nie, wydaje mi się, że nie znajdziemy tam tych siedzeń. No niestety. Nie ma. Proszę uważać, wysokie progi tu są. Jak się cieszę takim pociągiem. Ile osób może tutaj w przejściu stać, nie? Koniec! Gdzie te zielone siedzenia? Do maszynisty idziemy jeszcze. Pukaj. Była taka naprawdę miękka kanapa, a teraz jest taka twarda. No. Zimno jeszcze. No i tak wygląda, taka szafeczka jest na ubrania, robotnicza taka. Tam są takie siedzenia, po 3, na rowery są też. Pałac Kultury się wynurza zza budynku, też fajnego takiego. Ładnie, wysiadamy. Koniec wycieczki. Jesteśmy w Rydze i to byłoby na tyle. Jurmała była i koniec. O Jezu, jak to się schodzi dziwnie. Bardzo wysoko. Bardzo, no. Te wąskie schodki, tylko jedna zaleta jest, że można po 2 osoby wchodzić. 2 osoby wchodziłyśmy przypadkowo i zmieściłyśmy się, nie? ER2T. No fajna taka restauracja, ona taka sieciówka jest. No, mimo tego fajnie. Tu co? Tutaj dania kuchni łotewskiej. To co widzę to jest danie z szarym groszkiem. Tutaj mamy steki w sosie, ziemniaczki, sosiki, ziemniaczki, kapustka, filety z kurczaka. A tu byłyśmy, nie?
ta kubańska ta restauracja, nie? Staryje tradycji. Pijana wiśnia w Rydze. A tutaj jestem pod domem kota. Mamy budynek, a na górze kot jest taki symbol kota rydzkiego. Tam na górze. Zaraz wam pokażę. Super widać tego kota na górze. To jest symbol Rygi, ten kot, dom kota i wchodzę tam do środka. A tam nie ma nic. Jest coś? Nie. Taki budynek mieszkalny. Dzisiaj sobie siedzimy na rynku w restauracji, jemy sobie kaweczkę i ciasteczko smacznego. Zobaczmy menu kubańskie. Hello. Mam nadzieję, że tu hablas español. ¿Español? No español. No? Myślę, że się pożegnamy dzisiaj, w dzisiejszy dzień. Naprawdę było super, a pociągi jadą dalej. Zostawcie lajka, subka i oglądajcie filmy, będzie więcej. Jak zwiedzać Rygę, to trzeba dużo nagrywać, a nie tylko Pałac Kultury. Pa! Rzeczy tylko. Tak, pa!